Cześć kochani, chwilę nas tutaj z wami nie było na YouTubie, ale to nie znaczy, że nas tutaj nie będzie, bo będziemy, bo zbieramy cały czas dla was materiały i teraz okazja jest specjalna, bo niedawno wybiło nam 1000 subskrypcji na YouTubie i z tej okazji Zabieramy Was na wycieczkę na trzecią co do wielkości wyspę archipelagu maltańskiego, na wyspę Comino zimą. także zostańcie z nami, żeby zobaczyć, czemu Comino warte jest zobaczenia zimą. Hola, najpierw musimy na to Comino się jakoś dostać. Żeby dostać się na Comino, musicie przyjechać do miejscowości Cirqueła, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie odpływają promy na Gozo. Łapiecie prom na Comino, kupujecie bilet za 13 euro, możecie także kupić online, wtedy kosztuje to 11 euro. Oczywiście możecie dopłynąć także z Gozo. I taki kurs z Malty na Comino trwa 20 minut. Pamiętajcie, by sprawdzić, o której płynie ostatnia łódka, bo jeżeli przegapicie ją, to zostaje Wam tylko noc na Comino. No dobra, koniec gadania, ładujemy się na łódkę i zabieramy was na Comino. No to zaczynamy swój trekking po Comino i będziemy przemieszczać się wokoło Comino. Zrobimy sobie taki trekking wokół wyspy, zaliczając po drodze najciekawsze miejsca. Oczywiście startujemy od błękitnej laguny, którą możecie zobaczyć teraz z drona. Patrzcie na to! A na trekking wybraliśmy się oczywiście z naszymi znajomymi. I tak mamy tutaj Maltańczyka Luka, Luke, say hi. Ahoj. Dominikę, Słowaczkę, Dominika, say Ahoj. hi. I Janet z południowej Afryki. Aj! Woo! I Ruda oczywiście na końcu. I ja. Taki trekking wokół Comino trwa około 2-3 godzin w zależności od waszego tempa. Tutaj łapcie mapkę naszej trasy, a po drodze oczywiście oprócz niebieskiej laguny macie całe mnóstwo ciekawych rzeczy, między innymi opuszczony szpital, opuszczoną farmę świń i dużo więcej rzeczy. Zresztą zaraz zobaczycie. Idąc naszą trasą wschodnim wybrzeżem Comino dotrzecie do wieży Świętej Marii. Za czasów zakonu maltańskiego zsyłano tutaj nieposłusznych zakonników, którzy dokonali jakichś złych występków i byli tutaj zesłani na to, że byli całkowicie sami, mieli doglądać kontrabandy czy jakichś piratów, którzy zmierzali na Maltę. A za czasów francuskich wieża ta była tymczasowym więzieniem. A zaraz u podnóża wieży Świętej Marii znajduje się opuszczony szpital i to nie byle jaki szpital, bo szpital, który był tak naprawdę izolacją dla osób, które były chore na cholerę. Coś wam to przypomina? No tak, Comino wydaje się być idealnym miejscem do izolacji takich osób, także taki szpital tutaj istnieje, a raczej istniał. Miejsce to pomimo tego, że opuszczone, ma tabliczkę, że jest miejscem prywatnym i jest tutaj zakaz wstępu. I tak, ktoś na pewno opiekuje się tym miejscem, ale co tu się aktualnie dzieje? Kto się opiekuje? Tego niestety wam nie powiem. Pewnie ciekawi, jak to wygląda z drona. Łapcie!
południu Comino, czyli po przeciwległej stronie od Blue Lagoon, znajdziecie Fort Świętej Marii, który był zbudowany jeszcze w XVIII wieku za czasów zakonu maltańskiego. My pamiętamy ten fort, kiedy jeszcze można było normalnie do niego wejść. Dzisiaj niestety wszystko jest zamknięte, ale nadal możecie wejść na teren fortu i nieco narobić hałasu. Kiedyś pomyślelibyśmy, że te budynki mogą być pozostałościami jeszcze z czasów armii brytyjskiej na Malcie, natomiast w rzeczywistości nie ma to nic wspólnego z Brytyjczykami, bo za mną możecie zobaczyć opuszczoną farmę świń. W latach 70. cała populacja maltańskich świni została zaatakowana przez afrykański pomór świń, dlatego też w 79 roku na Comino stworzono całą farmę, która w 2011 roku została opuszczona. No i biorąc tak pod uwagę opuszczony szpital dla ludzi chorych na cholerę oraz opuszczoną w tym momencie farmę świń, które de facto były tutaj sprowadzone i odizolowane od reszty Malty czy też Gozo po to, by świnie mogły tutaj być hodowane bezpiecznie, Comino jest swego rodzaju taką wyspą zesłania, wyspą, na której izolowano ludzi oraz zwierzęta. Zastanawiacie się pewnie, skąd wzięła się w ogóle nazwa wyspy Comino. Odpowiedź jest tak naprawdę banalna, bo wzięła się po prostu od kminku. Dlaczego? Bo po angielsku kminek to cumin, a stąd już blisko do Comino. Przeuroczym miejscem na Comino, do którego warto uciec, gdy jesteście już zmęczeni, szczególnie w lecie z Giełkiem w Blue Lagoon, jest Santa Maria Bay. Jest to plaża piaszczysta na Comino, a swoją nazwę wzięła od XIII-wiecznej kapliczki Santa Maria. Jak już wiecie, Comino jest trzecią co do wielkości wyspą archipelagu Wysp Maltańskich i można by powiedzieć w zasadzie, że jest wyspą niezamieszkaną. Nie jest to do końca prawdą, bo mieszka tutaj nadal 2 rezydentów na stałe. Są to osoby w dosyć już podeszłym wieku. Co ciekawe, zajmują się porządkiem na Comino, uprawiają oczywiście ziemię, a jeden z nich jest fanatykiem dronów. Ma w swojej kolekcji kilka dronów. Co ciekawe, rząd maltański już od dobrych parunastu lat nie wydaje pozwoleń na nowych mieszkańców, aby przybyli na Comino i zamieszkali, ani także pozwoleń na budowę nowych domów. W ten sposób tak naprawdę pewnie za kilkanaście lat wyspa nie będzie miała swoich stałych mieszkańców. Zapytacie, no dobra, ale w takim razie jak oni robią zakupy? Bo tak, na Comino nie ma żadnego sklepu oprócz food trucków, które pojawiają się tutaj tylko w sezonie turystycznym, czyli w szczycie sezonu, w lecie. Jeden z tych kuzynów, o którym wam wcześniej powiedziałem, jest nadal na tyle sprawny, że pływa własną łódeczką, zaopatruje się w pożywienie. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak często podróżuję na Gozo, bo do Gozo jest dużo bliżej z Comino, ale zaopatrują się sami w pożywienie na pobliskich wyspach. Pomimo, że tak, na Comino mieszka tylko 2 rezydentów i nie wystawia się pozwolenia na żadne budowanie nowych domów czy przeprowadzanie się na Comino, znajdziecie tutaj 2 hotele, w którym możecie spędzić wakacje i jeden z nich jest właśnie przy Santa Maria Bay. Choć na Comino mieszkają tylko 2 osoby, mimo wszystko co tydzień przypływa tutaj ksiądz odprawić mszę w tymże kościółku. Przypływają tutaj także Gozitanie i Maltańczycy, by brać udział w tejże mszy. Administracyjnie Comino podlega pod wyspę Gozo. I teraz uwaga, bo jeżeli spóźnilibyście się na ostatni prom, a de facto stateczek, który odpływa albo na Gozo, albo na Maltę, no to pozostają wam 2 opcje. Nie, w sumie to 3 opcje wam pozostają, bo albo możecie zostać tutaj i spać w jednym z tutejszych hoteli w sezonie, kiedy te hotele są otwarte, albo jeżeli macie namiot, to możecie spać pod namiotem. Jest tutaj jedno pole kempingowe, bez toalet, bez całego zaplecza, ale tak możecie tutaj spać pod namiotem, albo jeżeli was na to stać, to możecie zadzwonić po prywatną łódkę, pod prywatne taksi, które was zawiezie na Gozo albo na Maltę. Z ciekawostek, hotel na Comino będzie przechodził niesamowitą renowację, dzięki czemu będzie to w zasadzie jedno z najbardziej luksusowych miejsc na całej Malcie. Więc cały hotel ma być przebudowany, apartamenty, każdy będzie miał własny, prywatny basen i będzie to bardzo wyjątkowe miejsce z tego względu, że Comino całe samo w sobie jest rezerwatem przyrody, więc w zasadzie po zachodzie słońca zapada tutaj zmrok, cisza i nikt nie będzie nam tutaj przeszkadzał. Czasami dostajemy od was pytania, czy na Comino jest
transport publiczny? I odpowiedź jest taka, że jako takiego transportu publicznego oczywiście nie ma, bo są tutaj tylko i wyłącznie drogi szutrowe, gdzie można poruszać się jeepem z napędem 4x4. Oczywiście są tutaj food trucki, jest odcinek de facto wybetonowany, gdzie te food trucki stoją w sezonie i sprzedają rzeczy. Ale tak, jest tutaj w sezonie busik, który wozi turystów między Blue Lagoon a Santa Maria Bay. Nie pamiętam w tym momencie, ile kosztuje, ale możecie przejechać, więc jeżeli uważacie to za komunikację publiczną, to tak, na Comino jest komunikacja publiczna. Praktycznie za każdym razem, kiedy odwiedzaliśmy kiedyś Comino, udało nam się zobaczyć co najmniej kameleona, albo nawet królika, który przebiegł nam drogę. Niestety tym razem nie udało nam się zobaczyć ani kameleona, ani królika, ale zwalamy chyba winę po prostu na niesprzyjające wiatry. Kierujemy się już z powrotem na Blue Lagoon, gdzie odpłyniemy ostatnią łódką, to znaczy mam nadzieję, bo zostało nam bardzo mało czasu. Normalnie taki trekking wokół Comino zająłby nam około 2-3 godzin, no bo Comino jest bardzo małe. Dzisiaj mamy tempo bardzo ślimacze, bo oprócz tego, że kręciliśmy materiały na ten film między innymi, robiliśmy zdjęcia, to robiliśmy sobie dużo przystanków i delektowaliśmy się po prostu tutejszymi widokami. Ale no dobra, chyba musimy pędzić w takim razie na ten prom. Chociaż znając maltańskie i gozitańskie oraz kominiańskie, powinienem powiedzieć, zwyczaje, prom będzie i tak spóźniony. W lecie nie ma problemu, jeżeli zapomnicie swojego jedzenia czy picia, bo ta strefa jest pełna food trucków i nie wygląda to w lecie tak pięknie jak teraz. Natomiast jeżeli wybieracie się na Comino w zimie, pamiętajcie, by zabrać ze sobą wodę i jedzenie, bo nie ma tutaj żadnego sklepu, nie ma żadnego food trucka, więc po prostu nie będziecie mieli co jeść i pić. A jeżeli będziecie wybierać się na Comino w lecie, to mam dla Was tipa numer 1. Zapamiętajcie to. Pojedźcie tutaj, a raczej popłyńcie tutaj pierwszą łódką, która odpływa najczęściej albo o 8:30, albo o 9 godzinie. Będziecie mogli się wtedy delektować przez co najmniej godzinę w miarę pustą laguną i zająć sobie miejsce na plaży, bo tego miejsca na tutejszej plaży jest niestety bardzo mało przy Blue Lagoon. Więc posłuchajcie tej rady, zobaczycie, że nie pożałujecie. Zresztą popatrzcie na to porównanie i sami oceńcie, kiedy Blue Lagoon podoba Wam się bardziej. Czy w zimie, czy może w lecie? Oczywiście mieliśmy rację, bo Malta rządzi się swoimi prawami i prom jest lekko opóźniony, ale mamy nadzieję, że przypłynie. Pamiętajcie, że ten film stworzyliśmy dla Was z okazji 1000 subskrypcji, która niedawno stuknęła nam na YouTubie. Za co bardzo, bardzo Wam dziękujemy, za to, że nam zaufaliście, że jesteście z nami w tych naszych podróżach i wycieczkach. Jeżeli Wam się podobają nasze filmy, zapraszamy Was do subskrypcji, natomiast jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat Malty i samego Comino, zapraszamy Was oczywiście na naszego bloga. W opisie tego filmu znajdziecie link do wpisu o Comino, gdzie znajdziecie dużo więcej informacji na ten temat. I pamiętajcie, że Comino jest warte zobaczenia bez względu na to, czy jest to zima, czy jest to lato. Pozdrawiamy serdecznie z Comino i do usłyszenia w kolejnym filmie.